Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. Turecki szlak do omijania sankcji zamyka się dla Rosji? Rosjanie w sondażach optymistycznie o gospodarce. Co to za sztuczka? Banki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ograniczają rozliczenia z Rosją i zamykają rachunki. Putin to sprawa życia i śmierci. Skromne wpływy z ruchomych ceł. Na koniec Stany Zjednoczone proszą Chiny i Indie o pomoc w sprawie Rosji. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Dzisiaj postanowiliśmy się ubrać w marynarki, żeby pokazać, że cieszymy się z tego poniedziałku i nadchodzącego tygodnia. Cieszymy się również z ważnej rzeczy, 30 000 subskrypcji udało się wbić, więc jesteśmy już z trójeczką z przodu. Oraz cieszymy się, że tak licznie w weekend pojawiło się nowych patronów lub powracających patronów. Dziękujemy serdecznie. Było też bardzo dużo wspierających na YouTubie. Dziękujemy też serdecznie. Witamy stałą rodzinę Kremlinki, witamy nowych członków Kremlinki, gdyż przybyło nam 300 osób w weekend, więc cześć, ja jestem Mateusz, a to Paweł, może będziecie nas widzieli częściej. A teraz przechodzimy już do paska. A ponieważ jesteśmy starsi, to tak się będziemy teraz ubierać i będzie wszystko na poważnie. Tak, ja dzisiaj się nie popłaczę ze śmiechu. Postaram się przynajmniej. Jeżeli chodzi o pasek, słuchajcie, jakichś zasadniczych zmian nie ma. Jeżeli chodzi o Urals, mamy wzrosty, jeżeli chodzi o moskiewską giełdę. Jeżeli chodzi o waluty, niewielkie wzrosty. Natomiast nadal zła sytuacja na gazie. I wydaje mi się, że będzie próba bicia w tym tygodniu rekordów, jeżeli chodzi o minima, być może nawet dzisiaj albo jutro. Tak bym to widział, ale może się będę mylił, zobaczymy. Przejdziemy do krótkich informacji. Słuchajcie, mamy informację bardzo ważną. Rosja znosi embargo na ekwadorskie banany. Okazuje się, że sprawdzili jeszcze raz i już nie ma. Humbaka zniknął. Sprawdzili, że wybudowanie tych szklarni jednak troszeczkę będzie kosztować ich chyba nie stać, więc łatwiej zdjąć embargo, a banany z Indii może nie ma jak przetransportować albo nie są tak smaczne jak z Ekwadoru. Coś się wydarzyło w każdym razie. Tak, poważnie to była delegacja z Ekwadoru, oni bardzo prosili i powiedzieli, że już nie będą wysyłać tego uzbrojenia. Bo już nie mają, już wszystko sowieckiego. Wysłali. Podobno już wysłali, nie? Ale że nowego nie będą i że wstrzymali dostawy i tutaj Rosjanie się zgodzili. Na początku była mowa o 5 firmach, natomiast z dzisiaj rana mamy informację, że zupełnie jest zniesione embargo, a więc wszystkie firmy będą mogły z powrotem eksportować. Rosyjski rynek jest ważny dla Ekwadoru, jeżeli chodzi o banany oczywiście. To jest 20% ponad. Wiesz, bardzo dużo ludzi. Jeżeli chodzi o ten kierunek. Do wykarmienia, nie? Więc tak. A idąc dalej, dzisiaj w Tokio rozpoczęła się japońsko-ukraińska konferencja na temat promowania wzrostu gospodarczego i odbudowy Ukrainy. W konferencji bierze udział około 300 przedstawicieli biznesu z obu krajów. To taka konferencja, jaką my mieliśmy chyba w pierwszym roku wojny, coś kojarzę. Też była organizowana. Tak, mamy tutaj informację, słuchajcie, z Ukrainy i to zostało ogłoszone na konferencji. Władze Ukrainy zamierzają sprzedać 691 rosyjskich aktywów, na które nałożono sankcje w tym kraju. Poinformował o tym szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy Witalij Kowal. I tutaj też mamy informację, że niektóre majątki to są majątki oligarchiczne rosyjskie i jest specjalna ustawa o konfiskacie i uproszczonym zaborze tych majątków, a więc myślę, że to dosyć szybko nawet może się wydarzyć. A jak trwoga to do Boga, według Rosyjskiej Izby Książki całkowity roczny nakład czasopism o wierze, religii i rozwoju duchowym w Rosji wzrósł ponad 4-krotnie do 4,6 miliona egzemplarzy. Myślisz, że to ten kierunek, że po prostu
Wiesz co, zaskoczyła też mnie ta wsparcia? informacja, tak, ale widać, że chyba ten optymizm władz jest nieadekwatny. Będziesz mówił o optymizmie firm, no Nie, ale skoro... obywateli. I obywateli. Natomiast no, te dane pokazują, że obywatele sięgają do praktyk duchowych. Tutaj też się zwiększyła liczba wiernych, która bierze udział w nabożeństwach, więc to pokazuje bardzo ciekawy trend i trochę przeczy tym badaniom, które będziesz prezentował, moim zdaniem. A przechodząc dalej, mamy wypowiedź, musimy to zacytować, ministra obrony Pistoriusa, który nie wyklucza rosyjskiego ataku na NATO w ciągu 5 do 8 lat, a więc mamy tutaj podtrzymaną tą retorykę, kolejny kraj, kolejny minister, tak donosi Bloomberg. I zostało to ogłoszone i omawiane na konferencji monachijskiej przez innych członków NATO. A więc ten scenariusz z tym, że Rosja się nie tylko będzie chciała, nie tylko zaatakowała Ukrainę, ale inne kraje NATO, jest rozpatrywany coraz szerzej. Natomiast kraje europejskie przygotowują się na ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, badają możliwość stworzenia uzupełnienia NATO, które mogłoby funkcjonować bez USA, podało Washington Post, czyli co, taka armia europejska. Tak, ale chyba jeszcze w ramach NATO, więc nie wiem, jakby to miało wyglądać. No te wypowiedzi Trumpa budzą jednak niepokój wielu przedstawicieli europejskich, szczególnie z Niemiec i Francji. Francja zawsze była zwolennikiem armii europejskiej, natomiast no, dopóki istniało NATO, wydawało się, że to byłoby dublowanie tego paktu. No natomiast teraz te rozmowy powracają. Arkadiuszu, tutaj zadałeś pytanie. Tak, my zrobiliśmy nawet o tym materiał, odsyłamy do tego, bo tam chyba godzinę o tym mówiliśmy, co i dlaczego, więc tak, mówiliśmy, dlaczego nas straszą i naszą gdzieś tam optykę na to, która jest troszeczkę chyba odmienna od tej, która jest w mainstreamie. Natomiast mamy wypowiedź premiera Armenii Nikola Paszyniana, który oświadczył, że Erywan nie jest sojusznikiem Moskwy w kwestii Ukrainy. Dosyć taka odważna i kolejna wypowiedź premiera Armenii. Natomiast pani premier Estonii Kaja Kallas powiedziała Bloombergowi, że Unia Europejska powinna opracować plan emisji euroobligacji na 100 miliardów euro, aby sfinansować rozwój kompleksu wojskowo-przemysłowego krajów Unii Europejskiej i zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy. Duża emisja euroobligacji, kompleks wojskowo-przemysłowy, to fabryk postawić za 100 miliardów, no powiem Ci, ambitnie. Tak, bardzo ciekawe, że widać, że te kraje bałtyckie, szczególnie po wpisaniu pani premier na listę poszukiwanych osób w Rosji, ta retoryka się jeszcze bardziej, już była ostra, jeszcze bardziej się zaostrzyła wobec Rosji. Ja mam taką propozycję tutaj, żeby wpisać na przykład innych premierów krajów, że też są poszukiwani w Rosji, być może też się wtedy retoryka zaostrzy i pomoże, bo tutaj widzimy, że te mosty pomiędzy Bałtami a Rosją są zupełnie spalone. Mamy wypowiedź Nikki Haley dotycząca pomocy Ukrainie. Powiedziała, że Stany Zjednoczone powinny udzielić szerokiej pomocy Ukrainie, aby nie wysyłać wojska. W przyszłości, tak. I to jest retoryka pani Niki. Ona bardzo często to powtarza. Ja miałem okazję przesłuchać 3 czy 4 jej wypowiedzi. No i kurczę, to jest dobry kandydat na prezydenta, gdyby tego Trumpa my tak byśmy chcieli, ale to nie Polacy. Wycyskać. Tak, to jeżeli chodzi o Polskę i sprawę właśnie z Rosją, to pani Niki wydaje się być odpowiednią osobą na tym stanowisku. Niestety no, musiałaby pokonać Trumpa, a na to się na razie chyba nie zapowiada. Ale może w przyszłości. Natomiast Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało, że pierwsze myśliwce F-16 trafią na Ukrainę w czerwcu, czyli jeszcze kilka miesięcy.
Tak, mamy też wypowiedź z Francji, która zamierza w najbliższych tygodniach dostarczyć Ukrainę najnowsze bezzałogowe drony kamikadze, nad którymi pracuje obecnie Paryż, tak poinformował minister obrony. No i tu widzimy, że Francja coraz więcej dostarcza tego uzbrojenia. Widzimy też, że dużo tych zapowiedzi dostarczania dronów, tak? Tutaj te drony wykazały swoją skuteczność. Jeżeli Ukraińcy otrzymają właśnie większą ilość i mają przygotowanych tych operatorów, no bo tu też trzeba mieć przygotowanych ludzi, to będzie to ważny element, nie przeważający, ale ważny element tego konfliktu. Powiem Ci, trochę mi się przypomina Terminator. Tam były takie latające drony, że armie bez udziału ludzi. No i kurczę, bardzo szybko ten konflikt nas przybliża do tego. Rosjanie zestrzeliwują tak około do 30-40 dronów. Tak, dzień w dzień mamy takie informacje. Czasami może jest mniej, ale to rzadko. A więc widzimy, że to się nasila. To też te systemy, jeżeli będzie ta infrastruktura krytyczna atakowana, o tym być może jutro będziemy mówić, no to Rosjanie będą mieli problem. Ale to też jest informacja dla przyszłych rządzących, przyszłych wojsk, że kolejne konflikty będą coraz bardziej, dronowe. I tu odejdzie sterowanie ludzkie, dojdzie AI. No i bardzo w takich sytuacjach wydaje mi się bunkry, obrona cywilna, jakieś takie ochrony, bo będzie tego masa. Bo taniej jest wyprodukować drona niż wyszkolić żołnierza. Tak, będzie pilota. Problem z ilością amunicji do tych systemów przeciwlotniczych, bo one były do zwalczania. Tak, a tutaj tych systemów antydronowych, no nadal ta produkcja jest zbyt mała. Zresztą to widzimy właśnie w tym konflikcie po obu stronach. I zarówno Ukraińcy mają z tym problem, jak i Rosjanie. Rosjanie chyba nawet większy, bo nigdy czegoś takiego nie produkowali na dużą skalę. No a tutaj trzeba będzie się do tego przygotować. Mamy za to, słuchajcie, informację, że przygotowują edukację patriotyczną w Rosji. Do końca 2024 system edukacji patriotycznej w Rosji obejmie 72% dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Tu mówiliśmy na przykład o pionierach, że jest już ich tam kilkanaście milionów, a Stany Zjednoczone tą organizację wpisały na listę ruchów ekstremistycznych. Więc tak, więc jak najbardziej. Adam Michnik nazwał śmierć Nawalnego ciosem dla demokracji na całym świecie. Porównuje putinizm i inne nurty autokratyczne do plagi szczurów. Okej, plaga szczurów. Tak, dosyć mocno to rezonuje w rosyjskiej prasie, ponieważ oprócz tego, że się w polskiej chyba prasie to ukazało, ja nie czytam wyborczej, ale podobno wyborczej, natomiast pokazały się również przedruki i nawet taki dedykowany artykuł w Meduzie, czyli w opozycyjnej. Jest to komentowane też, że tak powiem, w tej rosyjskiej prasie, nawet tej propagandowej, te wypowiedzi, no bo on został uznany, czy sam chyba się uznawał za przyjaciela Aleksieja Nawalnego. Tutaj jest też ta wypowiedź. Mamy, słuchajcie, badania NAFI, czyli pewnej instytucji, która bada wydatki Rosjan. No i okazuje się, że według najnowszych badań Rosjanie wydają na żywność dla siebie i rodzin, tutaj jak gdyby rodziny policzono, miesięcznie i tak, 32% Rosjan, którzy wzięli udział w badaniu, wydaje do 10 000 rubli, to jest 435 zł. Na cały miesiąc dla całej rodziny? Tak. 400 zł na cały miesiąc dla całej rodziny. 435, tak. Kasza z wodą. To jest taka średnia, wiesz, no tam powiedzmy 3-4 osoby, nie? 34% wydaje od 10 000 rubli do 20 000 rubli,
czyli to jest 20 870 zł, czyli do 870 maksymalnie. Następny przedział od 20 000 do 40 000. 40 000 to jest tak 1750 mniej więcej, dokładnie 1740 i to jest 27%, a dalej to już mamy, przepraszam, i to jest 6%, a dalej od 40 do 60 000 2%. Tak? Czyli słuchajcie, to ja mam do Was pytanie. 700 do 2600. Czy Wy robicie sobie takie zestawienie wydatków właśnie na jedzenie? Dajcie znać w komentarzach, ile mniej więcej wydajecie, bo ja robiłem ostatnio takie zestawienie z partnerką. 400, tak? Nie, no w okolicach 1500 zł chyba, więc jestem ciekawy, jak u Was to wygląda, no bo te 435 zł dla mnie to brzmi jak jakiś niesamowity wynik, jak można, co jeść, żeby całą rodzinę za 400 zł miesięcznie wyżywić. Ale Gąsiorowi, Wacusiowi jakieś ziarno premium policzyłeś, czy? Ja myślałem, że to jest oficer prowadzący, ale widzę, że głosowanie jakieś było i został nazwany. Dobrze. Idziemy dalej. W Rosji trwa anulowanie... Czyli nic nie dostaje, tak? Na wodzie i chlebie. No może stąd nie ma jajek. W Rosji trwa anulowanie wyników prywatyzacji z lat 90. Prokuratura Generalna uznała za nielegalne przekazanie iwanowskiej ciężkiej fabryki obrabiarek w ręce prywatnych właścicieli i zażądała jej zwrotu państwu. Czyli mamy teraz już takie grabienie. Tak. Mówiliśmy, że na uwłaszczeniach się budował Związek Radziecki, uwłaszczał kraje satelickie, później się demokratyczna Rosja uwłaszczała rynek na majątku Związku Radzieckiego. W zeszłym roku Rosjanie się finansowo utrzymali przez uwłaszczenie zachodnich firm, a teraz się dobierają do swoich. Pan Mariusz mówi, że wydał wczoraj 40% budżetu domowego Rosjan, więc tutaj proszę nie szaleć, słuchajcie, sushi sobie zamówił. Są też tacy w Rosji, co wydają 60 000 rubli, ale ich jest poniżej tych, znaczy nie zmieścili się. Tam chyba jest te 2% od 40 do 60 000, a pozostali się nie zmieścili, a więc pan się nie mieści, więc proszę tutaj się opanować. Nie denerwować oficera prowadzącego, który musi zdać raport, a później wrócić do domu. Tak, on też za dużo nie zarabia, tak? Słuchajcie, przejdziemy do głównej informacji, która pojawiła się wczoraj. My dużo mówiliśmy na temat problemów tureckich, znaczy inaczej, na temat problemów Rosjan z tureckimi bankami i firm z tureckimi bankami, że się sytuacja diametralnie zmieniła. No i rozpoczęły się próby negocjacji tutaj rządu rosyjskiego z bankami w sprawie wznowienia płatności. No i wczoraj ambasador Rosji na kanale telewizyjnym Rosja 24 przyznał, że te rozmowy kończą się na razie fiaskiem. Problem, który się pojawił około 2 miesiące temu z tureckimi bankami, które masowo przestały przyjmować płatności z Rosji, blokując w tym dostawy towarów z Turcji na rynek rosyjski, nie został jeszcze rozwiązany według niego. Według niego rosyjscy dyplomaci negocjują cały czas ze stroną turecką, ale jak dotąd nie przyniosło to żadnych rezultatów. Problem jest nadal obecny i jest bardzo poważny, dodaje pan ambasador. Według niego odmowa współpracy banków z rosyjskimi firmami, które kupowały towary w Turcji, powstała w wyniku zaostrzenia antyrosyjskich sankcji. Więc tu widzimy, że pan ambasador mówi, że są jakieś sankcje i że działają. Tureckie banki są zmuszone wziąć pod uwagę decyzję Departamentu Skarbu USA, robiąc, jak mówimy, na wodę, nawet gdy jest zimno, praktykują tak zwaną nadmierną zgodność. No i tutaj z naszej strony wypowiedź dalej pana ambasadora: współpracujemy z władzami tureckimi, ale środki te jeszcze nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Prace trwają.
O tym, że tureckie banki przestały przyjmować płatności z Rosji, my informowaliśmy już od początku stycznia. W efekcie został sparaliżowany import z Turcji, którego wolumen, przypomnijmy, w 2023 roku podwoił się i w szczytowym momencie osiągnął ponad $1 miliard. Natomiast w grudniu, bo jeszcze nie mamy za styczeń danych, natomiast w grudniu zaczął spadać, osiągając niecałe $800 milionów. No i ta tendencja przyspieszyła w styczniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jakie dane będziemy, no ale należy się spodziewać kolejnych spadków. Problem według władz rosyjskich miał zostać rozwiązany już 25 stycznia. Jednak w rzeczywistości sytuacja się pogorszyła w lutym. Tak twierdzą rosyjskie firmy i rosyjscy biznesmeni, którym zaczęto masowo zamykać rachunki w tureckich bankach, a w drugiej połowie miesiąca pojawiły się również, i o tym też mówiliśmy, trudności dla osób fizycznych. Czyli teraz, jeżeli ktoś nie posiada paszportu lub stałego pobytu w Turcji, nie może otworzyć konta. I jeżeli miał wcześniej otworzone konto, to jest proszony, żeby go zamknąć, bo w przeciwnym razie zostanie to konto mu zamknięte. Prezydent Rosji, przypomnijmy, również odwołał wizytę w Turcji, która miała się odbyć w połowie lutego i miała być pierwszą podróżą do kraju NATO od początku wojny. Wizyta prawdopodobnie została przełożona na maj, jeżeli się odbędzie. Myślę, że nie. Chociaż to jednak jest Erdogan i Putin. Z nimi nic nigdy nie wiadomo. No co, i tak troszeczkę po troszeczku opowiadamy już o którymś kraju z rzędu, że ogranicza. Dzisiaj jeszcze będzie o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Myślę, że tak, w piątek mówiliśmy o Uzbekistanie i tak, warto dać komentarz, w którą stronę to będzie podążało i czy może zaszkodzić Rosji. Okej. Tak dobra, ale słuchajcie, nic nie zaszkodzi mentalności i postrzegania tego, jak wygląda świat rosyjskiemu społeczeństwu. W sondażach wypowiadają się optymistycznie o gospodarce. A dlaczego, to już wam opowiadam. Myślę, że ten temat jest niezwykle ciekawy. Pokazuje on kilka mechanizmów, które we wszystkich społeczeństwach można zastosować. Wiara Rosjan w świetlaną przyszłość gospodarki osiągnęła w tym roku, na początku tego roku, najwyższy poziom od 18 lat. Ciekawe, prawda? Wojna z Ukrainą, zachodnie sankcje i międzynarodowa izolacja informatyczna spowodowały w masowej świadomości Rosjan przypływ optymizmu gospodarczego, chyba też na wskutek przypływu dumy narodowej, bo nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Po przeżyciu dewaluacji rubla, przyspieszenia inflacji i mobilizacji setek tysięcy ludzi na front, obywatele rosyjscy nagle uwierzyli, że gospodarka jest teraz na właściwej drodze. Tak wykazało przynajmniej badanie przeprowadzone przez Centrum Lewady. Na pytanie, czy w Rosji w 2024 roku możliwy jest kryzys gospodarczy, prawie 60% odpowiedziało, że nie lub zdecydowanie nie. Nowy rekord w ciągu 18 lat porównywalnych badań. Jest to niezwykle ciekawe. Można powiedzieć, że od wczesnego Putina nie było takiego optymizmu. Poprzednim maksimum 56% odnotowano w 2006 roku. Rosjanie, którzy spodziewają się kryzysu, zdecydowanie tak lub raczej tak, to zaledwie 32% społeczeństwa, mniej niż 1/3. Podobne dane uzyskali socjolodzy z Fundacji Opinii Publicznej, która od wielu lat na zlecenie Banku Centralnego prowadzi badania nastrojów konsumentów. Ich indeks, na który składa się ocena sytuacji bieżącej i oczekiwania, osiągnął w styczniu maksimum od 2009 roku. Cóż to się dzieje z tymi Rosjanami? Może nie oglądają Kremlinki, a może my nawijamy, Paweł, im makaron na uszy od pół roku, naszym widzom, i nie wiemy, co się dzieje.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Chciałeś odpowiedzieć, ale to ja chciałem tu zacytować dyrektora pewnego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Profil socjologiczny nie odpowiada profilowi ekonomicznemu, wyjaśnia Oleg Bukle-Miszew, dyrektor Centrum Badań nad Polityką Gospodarczą na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Zazwyczaj najbiedniejsi wyrażają w takich ankietach poczucie niepokoju. Kreml przede wszystkim daje pieniądze najbiedniejszym ludziom, zasiłki, emerytury, pensje wojskowe. Zmienia się w ten sposób obraz socjologiczny. Nie oznacza to, że gospodarka rośnie, po prostu zmieniła się dystrybucja zasobów. Państwo zapewniło dopływ pieniędzy związanych z wojskiem lub przedsiębiorstwami kompleksu wojskowego do regionów biednych często, kontynuuje Bukle-Miszew. Stąd optymizm w sondażach społecznych. Niestety nie zmienia to niczego w realnej gospodarce. Propaganda też robi swoje. Tego rodzaju badania są dość podatne na wpływ narracji propagandowych, przypominają eksperci. Najprawdopodobniej widzimy kombinację tych dwóch czynników. Na tle cenzury wojskowej ludziom trudniej uzyskać jest dostęp do mniej optymistycznych informacji oraz tego, że bardzo dużo jest strat na wojnie. Dość często odpowiadając na pytanie o możliwość wystąpienia kryzysu w przyszłości, niemal nieświadomie zastępujemy je pytaniem o dzisiejszy dobrostan. Respondenci Lewady otrzymują pensje, często powiększone, jak im powiedziano, powyżej inflacji i nie dostrzegają pełnej skali problemu. Nie wiedzą o ilości zabitych, nie wiedzą o utraconych dochodach, ani o rezerwach finansowych, które kończą się państwu. Pewną rolę odgrywa też strach. Strach przed tym, komu się odpowiada, strach przed krytyką operacji wojskowej, strach przed krytyką rządu. W tym momencie przepisy są zaostrzone i następuje jeden wielki taki paraliż sondażowy, stąd też, no jak odpowiedzieć, no to tak, i dajcie mi spokój. Optymistycznie w tym momencie sondaże wypadają najoptymistyczniej od 18 lat. Paweł, ty też jesteś optymistą? Nie, ja nie wierzę w te badania. Lewada kiedyś była wiarygodnym firmą, a obecnie robi na zlecenie Kremla i uważam, że jakoś bardzo bym się tymi badaniami nie przejmował, szczególnie, że one są nacechowane politycznie, no bo tak. Tutaj mamy sytuację taką, że Kreml stara przekonać się społeczeństwo, że są teraz czwartą potęgą światową gospodarczą. No a ile wydają na jedzenie, to przed chwilą mówiliśmy. Tak, no wiesz, tu masz dwie zbieżności. To, co ci mówią w telewizji, wzrost PKB, czwarta gospodarka świata. Tu też stres, że nie możesz odpowiedzieć, bo zaostrzenie przepisów. Nie wiesz ilości ofiar na wojnie, nie znasz, ile stracili czołgów, tego wszystkiego. Nie wiesz, jak sankcje działają, nie wiesz, ile jest tych rezerw. Nic nie wiesz. No, dlatego idziesz się pomodlić i to jest jak gdyby chyba pokazuje, bardziej dla mnie przemawiają dane ze sprzedaży tych książek, po ponad miliony, czterokrotny wzrost, no pokazuje, że coś niepokojącego się dzieje. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, no bo zwracają się tutaj do przywódców swoich duchowych, każdy według tam religii, którą wyznaje. No i też możemy liczyć się z radykalizacją tych ruchów islamskich, bo my tylko patrzymy, że tam prawosławni, natomiast trzeba pamiętać, że mamy dosyć duży odsetek muzułman w Rosji. I tu trzeba by liczyć się z dosyć dużą radykalizacją, to kiedyś pewnie wybuchnie Rosjanom w twarz. A my sobie przejdziemy do informacji dotyczących Emiratów Arabskich, których banki od jakiegoś czasu już ograniczają rozliczenia z Federacją Rosyjską i wzorem tureckich banków zaczęły zamykać rachunki Rosjanom. Duże banki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ograniczają współpracę z rosyjskimi klientami ze względu na ryzyko sankcji wtórnych. Zaczęły również zamykać konta dla firm i osób prywatnych oraz odmawiać rozliczeń z Federacją Rosyjską. Potwierdzają to biznesmeni, przedstawiciele Business Russia, doradcy podatkowi i prawni.
Rząd rosyjski zdaje sobie sprawę z problemu, ale uważa go za niekrytyczny i możliwy do rozwiązania w przyszłości. Okazuje się, że banki nie przyjmują pieniędzy z Rosji, nie wysyłają płatności w przeciwnym kierunku. Instytucje kredytowe zaczęły zamykać rachunki firm należących do Rosjan z nieprzejrzystych powodów, jak tutaj podają Rosjanie. Problemy zaczęły się już wcześniej, przed wydaniem przez prezydenta USA dekretu wykonawczego w sprawie sankcji wtórnych w grudniu 2023, co doprowadziło do zmiany, przypomnijmy, w tureckich bankach i chińskich bankach. Jeden z biznesmenów powiedział, że przez cały ubiegły rok były już trudności, ale od września rozpoczęła się według niego fala czystek. Według jego słów w tym czasie nastąpiła demonstracyjna redukcja kont z rosyjskimi paszportami w bankach. Banki drugorzędne traktowały w zeszłym roku Rosjan bardziej lojalnie, ale klienci musieli wykupić dodatkowe usługi lub zwiększyć salda na kontach. Jednak od początku roku sytuacja się pogorszyła. Właściciel firmy energetycznej powiedział, że otwarcie konta w największych firmach jest już niemożliwe. Według niego można negocjować z osobistymi menadżerami prywatnie. Ciekawe, jak to wygląda, ale przy pierwszej kontroli wylecisz na zbity pysk. Tak ostro. No wiesz, jak mu zamknęli, to trochę mógł się czuć sfrustrowany. Tak. Szczególnie, że to duża musiała być firma, skoro z sektora energetycznego, czy tam surowcowego. Tak, dokładnie. Okej, przejdźmy do kolejnego tematu. Mamy cytat Putina, nowy tydzień, nowy cytat, więc można sobie rozpocząć poniedziałek. Sytuacja na Ukrainie jest drażliwa i ważna dla Rosji i jest dla nas sprawą życia i śmierci, powiedział prezenterowi telewizyjnemu Władimir Putin. W ten sposób odpowiedział na pytanie, jak zachodni odbiorcy mogą odebrać jego wywiad z amerykańskim dziennikarzem, a zwłaszcza tą częścią historyczną. Dla nas samych, i tu znowu cytat Putina, dla nas samych, a także dla słuchaczy i widzów za granicą ważne jest, aby zrozumieć nasz tok myślenia. No tu chyba nie wszystkim udało się załapać tok myślenia Putina, gdyż tam płyną bardzo dziwne rejony. Nasze państwo zrozumieć, jak wrażliwe i ważne jest dla naszego kraju wszystko, co dzieje się w kierunku ukraińskim. Dla nich to poprawa pozycji taktycznej, dla nas to los, sprawa życia i śmierci, powiedział prezydent Rosji. No ja myślę, że dla Putina Ukraina już jest sprawą życia i śmierci i tu się wszystko będzie działo aż do jego śmierci. A jeżeli poniesie Rosja porażkę, to też do jego śmierci. Więc może tak to odbierać, Pawle, nie? A jakąś przewidujesz tutaj? Śmierć? Tak, aż tak się zapytam. Nie, no natomiast... to byłoby ciekawe, jakbyś tak na przykład powiedział, że przewidujesz tam 14 marca i to by się wydarzyło. Okej. No to 7 czerwca zapiszcie, dostanie wylewu. I dobrze, sprawdzimy. Tak. Słuchajcie, natomiast ale tak, mamy... To oczywiście Przejdźmy do twardych danych. Tak. Tutaj skromne wpływy z ruchomych ceł. A miało być tak dobrze? Miało być dobrze, wyszło tak chyba średnio. A ile zamieszania? Federalna, no jakie problemy? Znaczy ja mówiłem, że to bardzo szkodliwe dla Rosji, no ale oni często lubią szkodliwe rozwiązania sobie wprowadzać. Federalna Służba Celna oszacowała dodatkowe dochody budżetu federalnego z tytułu wprowadzenia elastycznych ceł eksportowych powiązanych z kursem wymiany dolara. Na koniec 2023 dochody budżetu federalnego z tytułu uiszczenia nowego cła eksportowego wyniosły zaledwie 140 miliardów rubli. No i to jest poniżej prognoz. Największe kwoty, no tam mówiono na początku nawet o 300, tak, a potem to zmniejszono o połowę, no ale nawet tej połowy się nie udało. Największe kwoty cła wywozowego według agencji zapłacono w odniesieniu
do nawozów, węgla, metali żelaznych i ryb. To swoją drogą też pokazuje, co Rosja eksportuje. Cła eksportowe, te ruchome, wprowadzono, przypomnijmy, 1 października 2023. Rząd nazwał tą decyzję tymczasową do końca 2024 i mającą na celu ochronę rynku wewnętrznego i kluczowych produktów. Dlatego nałożono cła między innymi na alkohol, tytoń, ryby, produkty mleczne, cukier, wyroby cukiernicze, kakao, swoją drogą nie wiem po co, górnictwo, metalurgia, żelaza, metale nieżelazne, metale szlachetne i nawozy. Przy czym na nawozy to tak ekstra nałożono, bo się dobrze sprzedawały, to 10% nałożono, żeby tam trochę inaczej te nawozy potraktowano. Cła eksportowe, słuchajcie, w październiku wyniosły 7%, natomiast w listopadzie i grudniu 5,5% wartości celnej, ponieważ mieliśmy tam takie widełki i w zależności od kursu dolara miały wynieść 4% przy kursie wymiany od 80 do 85 rubli, 4,5 przy kursie dolara 85-90 rubli, 5,5 po kursie 90-95 rubli i 7% po kursie ponad 95 rubli. Rząd, no i teraz w odniesieniu do nawozów mineralnych w okresie październik-grudzień stawka została zastosowana w wysokości 10%. Miło. Rząd nie skorygował planów uzyskania, zakładał, że w tym roku uzyska 604 miliardy. No jak sobie pomnożycie te 3 miesiące przez 4, to wychodzi trochę inaczej. A już mamy luty, no i trzeba by raczej liczyć, że no zobaczymy. I to też ciekawe, że rząd zakładał w tych wyliczeniach, wszystko na to wskazuje, że dolar będzie powyżej 95. Tak? To tak z jednej strony mówią, że chcieli dążyć do tej, Putin nakazał 85-90, ale jak przychodzi co do liczenia, to liczą powyżej 95, nie? W zależności co chyba jest większą kwotą. A więc na razie nie mamy skorygowanego planu uzyskania 604 miliardów. Czyli rząd sobie, Putin sobie, można powiedzieć. No trochę tak, czasami tak to wygląda, bo aby osiągnąć, to przez cały 2024 dolar powinien być powyżej 95 rubli, a nie jest już. Ewentualnie od wiosny powinien zostać zwiększony drastycznie wolumen eksportowy. No i tutaj też się na to nie zapowiada, no bo się też mówi o ograniczeniu na przykład tych nawozów, to jest chyba najbardziej taki istotny element, oraz węgiel. No i tu też chyba nie ma dobrych informacji. Ogólnie jeżeli chodzi o wydobycie węgla, to bardzo złe informacje, bo wyniki są bardzo złe spółek tych węglowych. No zobaczymy ile oni uzyskają. Bardzo szkodliwy, natomiast wiele firm znalazło już częściowe obejście problemu i zwiększył się szary eksport. To co mówiliśmy. Bo możesz wysłać do Kazachstanu, to jest ta sama strefa celna i możesz dzięki temu ominąć. Słuchaj, ale to co powiedziałeś jest bardzo interesujące, że rząd ustalił na zupełnie inne progi te ruchome cło niż wytyczne Putina. Myślisz, że oni idą do Putina, mówi ma być 90, 85, tak, 90, bo w 1618 coś tam i oni wychodzą i mówią, tak, będzie. Nie, weź tu 95 zrób, nie, kiwnij mu głową i idziemy, bo może to już jest taki rozdźwięk? Wiesz co, mamy rozdźwięk pomiędzy oligarchami, czyli ten kurs, który reprezentują oligarchowie, nawet tych 14, jest reprezentowany przez bank centralny. I bank centralny stara się, żeby eksporterom, no bo tutaj oligarchowie, no to trzeba liczyć, że głównie żyją z eksportu w Rosji, chociaż nie tylko, no bo mamy Deripaska, ma Agroholding, że tak powiem, z różnych rzeczy żyje i tych jak gdyby spółek i powiedzmy nawet samego Deripaski, no to jest kilka, że tak powiem, tych nóg, na których stoi. Natomiast widzimy, że rząd i reżim
no, sporo działań ma takich, które szkodzą tym majątkom oligarchom, ale pomagają prowadzeniu specjalnej operacji, tak? Bo tak trzeba by. Okej, dobra. Mamy bardzo już późno, szybko przeskoczymy ostatni temat. Stany Zjednoczone proszą Chiny i Indię o pomoc w sprawie Rosji. Sekretarz stanu USA Antony Blinken na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, właściwie na zapleczu tej konferencji, poruszył kwestię potencjalnego zagrożenia ze strony rosyjskiej broni nuklearnej na orbicie, tak przynajmniej podaje New York Times. Wezwał Indię i Chiny do wywarcia wpływu na Moskwę, a także przestrzegł, że jakakolwiek eksplozja nuklearna w kosmosie zniszczy nie tylko satelity amerykańskie, a także chińskie i indyjskie. Ponadto urzędnicy amerykańscy i zewnętrzni analitycy uważają, że wybuch zniszczyłby globalne systemy łączności, zakłócając wszystko, od służb ratunkowych przez telefony komórkowe po systemy sterowania generatorami i pompami. Szczątki eksplozji zostałyby rozrzucone po niskiej orbicie okołoziemskiej, co utrudniałoby nawigację satelitom do różnych celów. Pojawiła się taka plotka w zeszłym tygodniu. Ciężko ją zweryfikować, bo większość jest tajne, natomiast Amerykanie obawiają się ewidentnie takiej plotki, że Rosjanie mogliby zniszczyć jakieś satelity, a to by wprawiło, wiecie, w reakcję łańcuchową, satelity uderzałyby o satelity i zniszczyłyby wszystko. Ja myślę, że chyba Rosjanie nie mogą zrobić czegoś takiego. Myślę, że Indie i Chiny, które w tym programie kosmicznym i tych satelit też mają dużo, no i Japonia i Europa. Ciężki temat, no ale kto wie, co można Putin może wymyślić. I ja powiem szczerze, ja nie wiem, nie znam się tutaj na tych broniach i czym Rosjanie dysponują, mogliby tak naprawdę nie wiadomo. A więc nie jestem w stanie się nawet wypowiedzieć, czy... Ale w każdym razie uspokajamy, jeżeli jest coś takiego, no to by nie było uderzenie w Amerykanów, tylko to by było uderzenie we wszystkie takie kraje, które pretendują do mocarstw, bo one wszystkie mają swoje satelity w kosmosie, a tam by nie było wyboru, po prostu by były zniszczone wszystkie, więc myślę, że Rosjanie nie zdecydują się na taki krok, bo to chyba by było wypowiedzenie wojny całemu światu. Nie wiem. Dobrze, my kończymy. Słuchajcie, widzimy się, słyszymy wieczorem w komentarzu dnia. Ja ze swojej strony dziękuję Mateuszowi, Gąsiorowi oraz widzom. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej, cześć. Hej. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem. Dziękujemy.